Majorka, największa w archipelagu Balearów wyspa hiszpańska na Morzu Śródziemnym o długości około 100 km. Wyspa o bardzo bogatej historii. W minionych stuleciach walczyli o nią Fenicjanie, Arabowie czy chociażby Rzymianie. Niejednokrotnie odwiedzali ją również piraci. W historii Majorki miał też miejsce zryw niepodległościowy. W 1276 roku mieszkańcy wyspy, głównie rolnicy uzbrojeni w motyki i proce, ogłosili jej niepodległość. I choć z militarnego punktu widzenia to nie mogło się udać, Majorka jako państwo przetrwało ponad 70 lat. Dlaczego tylu władców zabiegało o to, aby władać tak niewielką wyspą? Wszystko za sprawą jej położenia. Każdy z nich zdawał sobie sprawę, że władając Majorką będzie kontrolował zachodnie szlaki handlowe, a to oznaczało olbrzymie wpływy do skarbca państwa. Nie inaczej jest współcześnie, tylko źródła dochodu są inne. Teraz to turystyka. Majorkę zamieszkuje 860 tysięcy mieszkańców, ale według najnowszych statystyk odwiedza ją 20 milionów turystów rocznie, czyniąc Majorkę najpopularniejszą wyspą na świecie. Majorka. Przylecieliśmy tu za 9,99 euro. W tej cenie też mamy bilety powrotne i stąd ten spontaniczny wyjazd. A w tym filmie pokażemy Wam tak naprawdę, co ciekawego tutaj możecie robić przez tydzień czasu, jakie miejsca warto odwiedzić. My zatrzymaliśmy się na południu wyspy, ponieważ uważamy, że tu są najciekawsze plaże piaszczyste, takie małe zatoczki, w których warto spędzić czas. Ale to nie jedyne atrakcje Majorki. Są tu też bardzo fajne miejsca, takie jak latarnia, kanion, tak zwana brama do raju. Zobaczymy też, planujemy przynajmniej, odwiedzić jedną z jaskiń, tak zwaną Smoczą Jaskinię. Na koniec powiemy Wam, które z tych miejsc jest ciekawe do zobaczenia, a które są przereklamowane. To wszystko w tym odcinku, a więc startujemy. Punkt pierwszy. Sacalobra. To niewielka zatoka leżąca w północno-zachodniej części wyspy. Przez większość zwiedzających oraz autorów stron o tematyce turystycznej uznawana za najciekawszą i najpiękniejszą atrakcję Majorki. I muszę tu przyznać, że sporo w tym racji. Ale aby dotrzeć do celu, najpierw musicie pokonać kilkunastokilometrową górską serpentynę zwaną Nudo de la Corbata, czyli węzeł krawata, zwana też przez miejscowych po prostu drogą węża. Sam przejazd to z pewnością, szczególnie dla mniej doświadczonych kierowców, pewna dawka adrenaliny, zwłaszcza w sezonie turystycznym, kiedy pełno tu rowerzystów, motocyklistów i autokarów wypełnionych turystami. Ale spokojnie, w tym ostatnim przypadku wystarczy się zatrzymać na poboczu, a doświadczony kierowca autobusu z pewnością Was ominie. Jadąc nie radzę się spieszyć. Na trasie znajdziecie kilka ciekawych miejsc widokowych, gdzie można się zatrzymać, porobić zdjęcia i chwilę odpocząć. Kiedy już dotrzecie do celu, pamiętajcie, że jeżeli wybieracie się tam autem w okresie wakacyjnym, to samochód musicie zostawić na płatnym parkingu.
Sama Zatoka Sakalobra robi nieprawdopodobne wrażenie. Dwie niewielkie, ale usytuowane w pięknym miejscu, bo otoczone wysokimi skałami plaże oraz ogromny, bo liczący ponad 8 km długości wąwóz Torrent de Pareis miło zaskoczy praktycznie każdego turystę. Warto na taką wycieczkę zarezerwować cały dzień, zabrać ze sobą wygodne obuwie i zobaczyć to wszystko w całości. Według naszej opinii, jeżeli wybieracie się na Majorkę, obecność w tym miejscu powinna znaleźć się na waszej liście miejsc, które koniecznie należy zobaczyć. Pamiętajcie, że to nasza subiektywna ocena, więc jesteśmy bardzo ciekawi, co wy sądzicie o wspomnianej zatoce. Czekamy na wasze opinie i komentarze. A my przechodzimy do kolejnej atrakcji turystycznej na Majorce. Tym razem to najbardziej wysunięta na północ część wyspy, nazywana przylądkiem Formentor. Jeżeli więc zatrzymaliście się po drugiej stronie, np. w okolicy stolicy wyspy Palma de Mallorca, to wycieczkę na przylądek warto zacząć z samego rana. Przed wami bowiem nie tylko wiele kilometrów, ale też kilka ciekawych miejsc postojowych. Ale żeby nie przedłużać, opowiemy wam o jednym wyjątkowym, którego nie warto przeoczyć. To punkt widokowy Mirador Escolome. Taras umiejscowiony ponad 200 metrów nad poziomem morza. Zobaczycie tu nie tylko przejrzystą wodę o nieco turkusowym zabarwieniu, ale przede wszystkim niesamowite skały, w tym samotną skałę, od której nosi nazwę okolica. Palomas znaczy gołębie, a skała jest miejscem ich gniazdowania. Podsumowując, miejsce super, jeżeli miałbym się do czegoś doczepić, to słabo tu z możliwością parkowania, przynajmniej w sezonie. Zresztą dalej było już tylko gorzej. Nie udało nam się podjechać samochodem pod samą latarnię, auto musieliśmy zostawić na płatnym parkingu i kupić bilety na autobus. Formentor. Nazwa tego miejsca w wolnym tłumaczeniu nawiązuje do uprawy pszenicy, która jest już tylko i wyłącznie wspomnieniem zamierzchłej historii. Obecnie półwysep jest domem dla dzikich kóz, jaszczurek i ptaków. Sama latarnia, jak to latarnia, naszym zdaniem szału nie ma. Ma niecałe 200 lat i 56 metrów wysokości. Ale miejsce, na którym stoi, trzeba przyznać, wyjątkowe. Zwłaszcza na ujęciach z drona. I tylko drona. Jeżeli nie jesteście jego szczęśliwymi posiadaczami, sama wizyta w tym miejscu, powiem szczerze, niekoniecznie przypadnie wam do gustu. Na szczęście całkiem niedaleko jest jeszcze jeden punkt na mapie, do którego możecie zajrzeć. To Alcudia. Historie i legendy tego miejsca zaczynają się wraz z przybyciem Rzymian około II wieku naszej ery. Zbudowali oni tu osadę o nazwie Poletinia,
i przemienili ją w ważny punkt handlowy. Niestety w późniejszych czasach miasto zostało zniszczone przez Wandalów i napadających na wyspę piratów. Maurowie, którzy w późniejszych wiekach zaludniali wyspę, w pobliżu ruin rzymskiego miasta wybudowali osadę, którą nazwali Alcudia, czyli na wzgórzu, a pod koniec XIII wieku dodatkowo otoczono ją murami, które przetrwały do naszych czasów. To, co wyróżnia Alcudię, to wąskie, klimatyczne uliczki, na których co kilka kroków napotykamy nie tylko sklepy z pamiątkami, ale również kawiarnie i restauracje, w których możemy się zatrzymać. Warto wspomnieć, że miasto nie jest jedynie skansenem. Tętni życiem, a mieszkańcy są bardzo pozytywnie nastawieni do turystów. W tym miejscu nie należy się spieszyć. Tu choć na chwilę możemy cofnąć się w czasie i poczuć klimat minionych stuleci. Wejść na mury i zobaczyć miasto z innej perspektywy. W naszym przypadku również zachód słońca. Jeżeli więc lubicie historię i tego typu klimaty, to koniecznie wygospodarujcie sobie czas, aby zatrzymać się w Alcudii choćby na kilka chwil. Chociaż moim prywatnym zdaniem warto przyjechać tu na cały dzień. Smocza jaskinia. Majorka nie kojarzy się z jaskiniami, a to błąd, bo jest ich tutaj aż 5. Co ciekawe, ta chyba jest największa. 1200 metrów trasy dla turystów, w tym zobaczymy jedno z największych jezior na świecie, podziemnych jezior. O tym, jak bardzo jest popularna, świadczy ten parking. Wokół mnie setki aut. My przyjechaliśmy tutaj o godzinie 14. Bilet dostaliśmy na ostatnie wejście do jaskini na godzinę 18. Jeżeli więc planujecie ją zobaczyć, warto taką wyprawę wcześniej zaplanować. Niestety, to co zobaczyliśmy w środku nie do końca zgadzało się z opisem i naszym wyobrażeniem. Po pierwsze, trasa dla turystów na pewno nie ma 1200 metrów. Po drugie, było nas za dużo, wewnątrz było bardzo ciasno i deptaliśmy sobie po piętach, a dzieci, tak jak moja córka, niewiele mogły zobaczyć. Po trzecie, moim zdaniem cena za zwiedzanie tej jaskini jest zdecydowanie za wysoka. Więc aby nie tracić waszego cennego czasu, powiem krótko. Nie polecam. Gdybyście chcieli dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszam na mój blog, gdzie szczegółowo opisuję naszą wizytę w tym miejscu. Link oczywiście w opisie. Ale żeby zakończyć listę ciekawych miejsc bardziej optymistycznie, chciałbym wam jeszcze opowiedzieć o jednym takim miejscu. To delfinarium Marineland, które odwiedziliśmy 2 lata wcześniej. Słowo delfinarium oczywiście nie oznacza, że są tu tylko delfiny. Spokojnie można to miejsce określić mianem mini zoo, w którym zobaczycie różne gatunki egzotycznych ptaków, gadów oraz ryb morskich i słodkowodnych. Żeby nie było, jesteśmy oczywiście zwolennikami podziwiania tych wszystkich zwierząt w ich naturalnym środowisku, ale niestety najczęściej nie jest to możliwe. Jest to z pewnością atrakcja turystyczna dla najmłodszych, ale jeżeli nie widzieliście nigdy w życiu pokazu z delfinami, to tu naprawdę warto przyjechać. Sam pokaz robi niesamowite wrażenie. Pamiętajcie, że do samego delfinarium możecie wejść o dowolnej porze dnia, ale pokazy odbywają się o określonych godzinach. Może się więc zdarzyć tak, że na pokaz delfinów będziecie musieli czekać 2-3 godziny. Warto o tym pamiętać i oczywiście zdecydowanie warto poczekać.
A od delfinarium dzieli nas już kilka kroków do stolicy wyspy Palma de Mallorca. Miasto położone w zatoce o tej samej nazwie, podobnie jak Alcudia, zaskakuje nas ciekawą hiszpańską architekturą, wąskimi uliczkami, starówką i wznoszącą się wyraźnie nad miastem katedrą. Katedra La Seu, którą zlecił budowę Jakub I, król Aragonii. Niesamowite jest to, że sam władca, jak i osoby, które zaprojektowały tą katedrę, założyły fundamenty, nigdy nie zobaczyli efektu końcowego, dlatego że tego typu obiekty budowano kiedyś bardzo, bardzo długo. Katedrę Palma de Mallorca, La Seu budowano w sumie prawie 400 lat. Ale żeby nie mówić tylko o zabytkach, warto wspomnieć, że licząca 500 000 mieszkańców Palma de Mallorca słynie przede wszystkim z nocnego życia. Olbrzymiej ilości klubów, barów, restauracji i dyskotek. I na koniec odpowiemy Wam na kilka często powtarzających się pytań. Kiedy warto jechać na Majorkę? Jak sami zapewne już wiecie, na podstawie chociażby naszego filmu, na wyspie jest sporo atrakcji, które można zwiedzać w dowolnym momencie w roku, nawet przy niesprzyjającej pogodzie. Jeżeli jednak zależy Wam na nie tylko słonecznej, ale i morskiej kąpieli, to w grę wchodzi przede wszystkim lipiec oraz sierpień. Te 2 miesiące prawie się od siebie nie różnią, ale oczywiście prawie robi sporą różnicę. Statystycznie w lipcu jest najwięcej dni słonecznych, za to sierpień jest najcieplejszy. Pamiętajcie jednak, że taki wakacyjny wyjazd wcale nie gwarantuje Wam pięknej słonecznej pogody. Ta nawet latem może nas zaskoczyć. Nie była to nasza pierwsza wizyta na tej wyspie, więc coś o tym wiemy. Jaką plażę polecamy? Plaż jest naprawdę sporo, a ich wybór to oczywiście kwestia gustu. Jedne mają bardzo oryginalne wejścia, do innych trzeba iść nawet kilkaset metrów od głównej drogi, a auto zostawić na niewielkim pseudoparkingu lub po prostu poboczu. Są też takie, do których nie dotrzecie bez nawigacji. I właśnie taka plaża spodobała nam się najbardziej. Zatoka Cala Mondrago, bo właśnie o niej mowa, składa się w sumie z 2 blisko położonych siebie plaż na południowo-wschodniej stronie wyspy. Niełatwo tu dotrzeć, ponieważ sama zatoka nie przylega do żadnego turystycznego miasta. Ma to oczywiście swoje zalety. Na plaży zazwyczaj nie ma tłoku. Piaszczyste, wolne od kamieni i łagodnie opadające dno jest wręcz wymarzone dla dzieci. Do tego ułożenie zatoki chroni ją przed wiatrem i większymi falami. Zatoka na tyle przypadła nam do gustu, że wracamy na nią zawsze, kiedy jesteśmy na Majorce. Od znajomych słyszę czasami: pojechałbym na Majorkę, ale to imprezowa, zadeptana przez turystów wyspa. Pewnie nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale moim zdaniem w dużych miastach takich jak Cala Mirror czy stolica Palma de Mallorca faktycznie tak jest. Niewiele się to jednak różni od naszych miast, takich jak chociażby popularne latem Mielno. Jednak podobnie jak nad polskim wybrzeżem można znaleźć niewielkie spokojne miejscowości, a w nich może nie puste, ale na pewno wolne od tłoku plaże. Mogę Was zapewnić, że podobne miejsca znajdziecie na Majorce. Jeżeli więc interesuje Was aktywny wypoczynek, piękne plaże i dużo słońca, za rozsądne pieniądze oczywiście, moim zdaniem Majorka spełni Wasze oczekiwania. Niestety, koronawirus pokrzyżował nam już kilka wyjazdów, więc najbliższy planujemy dopiero na ferie.
20 stycznia wylądujemy w Jordanii, gdzie zamieszkamy w namiotach i poznamy życie ludzi pustyni, czyli współczesnych Beduinów. Zapowiada się ciekawie, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia wkrótce.